Witam serdecznie po raz kolejny dzisiejszego dnia. Musiałem to zrobić i musiałem Wam pokazać ten wykrywacz. Tendeus 1 jest z 2016 roku. Wygląda może nie jak nowy, ale wygląda bardzo dobrze. Tendeus był używany bardzo często. Założony na sztycy. Przy okazji mamy tutaj bardzo fajne mocowanie od Hadesa. Mocowanie, które zdecydowanie lepiej trzyma panel, czy to jedynki, czy dwójki. Dwójki tym bardziej, bo dwójka jest cięższa i gdzieś tam potrafi odpaść. Ale nie o tym. Znaczy o gadżetach z drukarek 3D też opowiemy, bo i my, czyli Tubdigi i Hades profesjonalistów w tym mamy mega wypasione. My mamy troszeczkę bardziej minimalistyczne, ale również mamy różne zabawki z druku 3D, które zabezpieczają wykrywacze od etui przez balansery i tak dalej, ale o tym później. Ten wykrywacz siadł tutaj już pięknie, ładnie, a chroniła go przez lata, myślę, że już przez 3 lata, taka piękna obudowa Tubdigi. Jest to wydruk 3D. Jest tutaj szybka, jest tutaj folia specjalna, która zabezpiecza i mamy takie naklejki na przyciskach. One tutaj troszeczkę są podkurzone, bo to już jest przyklejone chyba ze 3 lata temu, może 2,5, nieistotne. I ten wykrywacz po prostu wygląda dobrze, nie niszczy się gdzieś w transporcie, z tej strony gdzieś no wygląda jak wygląda, widzicie. Ale nie o tym. To jest wykrywacz, który w tym roku obchodzi chyba 15-lecie, a jest to wykrywacz niesamowicie ponadczasowy. Na naszym kanale możecie zobaczyć bardzo dużo filmów na temat tego wykrywacza. Tu mam akurat zestawienie ze sztycą, tą tańszą, która była kiedyś w ORX-ie, tak zwanym Lightem, Cewka X35. Lubię tą sztycę, jest lżejsza i moja ręka jakoś lepiej siedzi na tym. Jest taki mocno pistolutowy chwyt, można powiedzieć. Aczkolwiek sztyca, ta cała metalowa tutaj mocniejsza, na pewno wytrzyma więcej w razie draki. I właśnie z taką sztycą ten wykrywacz jest dostępny w tym momencie bez słuchawek za 2700 zł. Dokładnie 2699. Z cewką X35 9 lub 11. Ten wykrywacz kiedyś kosztował ponad 5000 zł. Zakładając jeszcze inflację, jaka była, czyli to 3000 czy tam 2700 zł teraz, to jest dużo mniej. Jest to wykrywacz, który daje efekty. Bardzo dużo chodziłem z tym wykrywaczem. Asia wciąż chodzi. Mam kilku znajomych mega specjalistów, którzy z tym wykrywaczem kopią bardzo dużo. Pozdrowienie dla chłopaków z okolic Wrocławia. Naprawdę za te pieniądze to jest śmiech, ale pieniądze i tak dalej. Namawiam do zakupu tego wykrywacza ludzi, którzy znają, którzy kochają ten wykrywacz, którzy go mają w stanie średnim, dlatego że za niedługo go nie będzie. A w tej chwili jest niesamowita okazja, żeby zakupić ten wykrywacz za 2700 zł, a ze słuchawkami WS Audio za 2999, za 3000. Na kanale jest mnóstwo filmów o tym wykrywaczu. Nigdy go nie maksymalizuję. Nie chodzę tak jak niektórzy na pełnych pikach i tak dalej. Nie używam fulltonów, bo nie opanowałem ich. Aczkolwiek ostatnio się dowiedziałem od Prymka, że breakton jest od 10 w tym wykrywaczu, czego nie wiedziałem, więc teoretycznie dyskryminację można ustawić wyżej i używać multitonów. Ale ja mam tutaj taki program a la E-Track, gdzie mam dyskryminację 25, mam tutaj wynoczowane, ale to tak czy tak działa. Mam to sprawdzone. Po prostu chodziło mi o to, żeby dostosować dźwięki. Czy to są dobre ustawienia, czy złe dla Was, to jest nieistotne w tym momencie. Istotne jest to, że dla mnie to jest ok, działa, pokazuje i różnica w tym wykrywaczu między programem podstawowym a programem modyfikowanym jest olbrzymia. Wychodzę praktycznie zawsze z deepa,
czy to będzie program na śmietnik, czy to będzie na zakopy, czy to będzie uniwersalny. Ja wychodzę z Deepa. To jest program, który różni się od, baza programu różni się od wszystkich innych. Nie wiem, czy jest mniej filtrów i tak dalej. O tym się dowiedziałem od Krzyśka, później ktoś to gdzieś potwierdził i tak dalej. Ostatnio rozmawialiśmy na ten temat jeszcze z Prymkiem i faktycznie tak jest. Podniesiemy sobie sygnał akustyczny, bo dość mocno wieje wiatr. Widzicie, tutaj mam wynoczowany koks, bo lubię. Dyskryminacja 25, czułość tylko 88. Pozycja żelaza 1 i ono będzie bardzo ciche, tylko to żelazo będzie pikać jak niegdyś kolor, czyli na wysokim tonie. Przejdziemy sobie po tym polu, żeby odświeżyć. To pole naprawdę już jest bardzo starym polem, bo 6 lat w ziemi w takiej glinie to jest już ułożone tak jak naturalnie, więc co roku te jakby testy mogą się minimalnie różnić, no bo i pogoda, i grunt, i głębokość się gdzieś zwiększa. W każdym bądź razie grunt mamy 8,8, czyli wysoko, po to, żeby było spokojnie i stabilnie. Naprawdę mocno tłukę, gdzieś tam lekko coś próbuję sobie przepiknąć, ale jest dobrze. 25 kg, czyli niby nie na głębokie cele, reaktywność 3, czyli niby też nie na głębokie cele. I mała cewka, nie na głębokie cele, niby namaskowane. Zobaczcie, co można powiedzieć, że dziadek już, bo to jest już dziadek, a MXT będzie pradziadkiem chyba. Tęsknię za MXT, chyba sobie będę go musiał kupić. Ale wracamy do Deusa 1. No i zobaczcie sami. Cel numer 1. Między celami spokojnie. Druga buratynka. Trzecia nie ma. Pierwszy z denarków bardzo nisko bije. Niski przewodnik. Im niższy, tym niżej. Również do kopania w słuchawkach będzie zdecydowanie lepiej. No i tutaj już nie mamy ID. Głębokość jest spora. I dźwięk wtedy idzie do góry, czyli po dźwięku troszeczkę nas oszukuje, no bo raczej wskazuje nam wyższy przewodnik. Ale do kopania. Zaczynamy kopiejki. Tu mamy ID. Kolejna kopiejka. Subtelny, piękny. To jest taki analog, który można dobrze poustawiać. To jest do kopania. Żelazo brzmi w tym programie zupełnie inaczej. Po prostu daje mi to jako niski przewodnik. Kolejny rzymek. I teraz ostatni, najgłębszy. Oczywiście bez ID daje w najwyższej tonalnej skali, ale do kopania. Pierwszy z depozytów. Jest czaśnięcie, jest jakiś pik, coś informuje, ale bez słuchawek raczej nie do usłyszenia. Kolejny depozyt, ten najgłębszy, 55 cm. Powiem Wam, że na 11 CFC to łyka, ale no to jest 9, nie do tego. Tutaj mamy cel numer 15, jest to pierwszy z trojaczków. Kolejny trojaczek. Najgłębszy, oczywiście bez ID. I tutaj nam zaczynają się już denarki węgierskie, bardzo cienkie, małe sreberka. Dość głęboko. No i ostatni. W górnym prawym rogu oczywiście będziecie mogli zobaczyć, co to jest za moneta, jak jest głęboko. Pierwszy maskowany. Jest czask i w czasku słychać żelazo. Wysoko piszczące. W dźwięku na 1. Do kopania.
jadzia. I słuchajcie, jest zupełnie tak samo jak było jakiś czas temu. To jest żelazo, ale duże żelazo. Tak mi go sygnalizuje. I to mnie zatrzymuje, bo ja chcę kopać duże żelazo. Ono jest na tyle duże, że ten dźwięk jest mocniejszy, mocno jest podbity. Tutaj jest wysoki przewodnik, bo jadzia jest wysokim przewodnikiem. Jest inaczej, mimo tego, że jest ID96. To jest żelazo, czyli dobrze zdyskryminowane, dobrze wskazane i odseparowane od tego jadzia. Niski przewodnik do kopania. Oj, ten Deusik to jest genialny sprzęt. Słyszycie żelazo i to walnięcie to jest szczątek koloru. Niski przewodnik. I nie w tym programie coś takiego zatrzymuje, bo żelazo jest na piku, tak? To jest siekaniec, czyli bardzo też niski przewodnik. Tu jest żelazo z dziurą, które niestety oszukuje na wykresie XY, byśmy widzieli, ale ja z Deusem i tak chodzę z panelem w kieszeni, także kopiejka przy koksie. Obrączka po żelazie. No i niestety nie mielibyśmy tej obrączki. Ona była chyba na 25-6 cm. Mogło to siąść w te parę lat. No nie mamy niestety. Tutaj za to jest. Pięknie. Mega głęboka jadzia, na chyba 30 cm, na małą cewkę, genialnie. I na taką uniwersalność, jaką tutaj zaprezentowaliśmy. A jeszcze zobaczymy z ciekawości, czy pokażę skarb na 30 cm. Proszę bardzo, ID99, tak jak powinno być. Skarb na 80 cm, nie na 30, nie pamiętam co powiedziałem. No teraz ID znikło do kopania. Te wyniki moglibyśmy teoretycznie poprawić, zmieniając cewkę na 11. X35, świetna cewka do tego wykrywacza. Moglibyśmy to też poprawić w bardzo prosty sposób, zaniżając grunt, ale po co? Dochodzi więcej czasków, gorzej się słucha. Moglibyśmy podnieść też troszeczkę czułość, ale też będziemy mieć więcej czasków. No i oczywiście założyć dobre słuchawki i będziemy słyszeć dużo więcej. Także ta zabawka, 15-letni, można powiedzieć, dziadek. No ten egzemplarz jak na to, że ma 9 lat akurat, bo to jest 2016 rok produkcji według karty gwarancyjnej. Bateria trzyma. No cewka jest akurat nowa, bo w starym zestawie była inna 9, którą też gdzieś mam. X35 wyszła troszeczkę później. Ogólnie genialna cewka. Tą 9 i 11 należałoby mieć w zestawie. Także zachęcam wszystkich do tego, żeby sobie odświeżyć na nowy wykrywacz. Jeżeli ktoś lubi jedynkę i ma zamiar spędzić z nią ostatnie dni do końca życia, chodzić z takim wykrywaczem. Jest to jeden z najlepszych wykrywaczy na tą chwilę na świecie. Na pewno na tak zwanym podium top digging. Także no, u mnie ma dożywocie ten wykrywacz. Co prawda ja na co dzień nie chodzę już z nim tak jak kiedyś. Używam innego wykrywacza, ale to o tym kiedy indziej. W każdym razie, jeżeli macie ochotę odświeżyć, zapraszam do naszego sklepu. Mamy z 9, z 11 cewką, ze słuchawkami, bez słuchawek itd. Więc no, do 3000 ciężko jest znaleźć coś tak zaawansowanego, bo pamiętajcie, że to jest tryb statyczny, tu jest wiele trybów do poszukiwań, masy ustawień od paru hercy po kilkadziesiąt hercy, jeżeli się ma białe cewki i tak dalej. Można dostosować do wielu poszukiwań. Można ustawić go uniwersalnie, co uwielbiam w wykrywaczach, a w danym miejscu, jeżeli ze statystyk wychodzi nam, że wychodzi bardzo dużo takiej i innej drobnicy, to się dostosowujemy do mikronów. Jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie wiemy, że było coś głębokiego, to też nam mówi, że to był zakop, należy go
dostosować i ustawić. Zapraszam na kanał Top Digging, zapraszam do sklepu Top Digging. Na naszym sklepie oprócz tego, że można dokonać zakupów wykrywaczy i akcesoriów związanych z całym tematem poszukiwań, można obejrzeć również wiele testów wykrywaczy. Do zobaczenia!